Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. W poniedziałek wieczorem upadł rząd we Francji. To kolejny kryzys polityczny, bardzo głęboki, z którego nie bardzo widać wyjście. Jakie są przyczyny tego kryzysu, co za tym stoi i dokąd zmierza Francja? O tym za chwilę porozmawiam z moim gościem. Pozdrawiam wszystkich patronów, bardzo wam dziękuję i namawiam państwa, dołączcie do tego grona zacnego, bo dzięki wam to medium istnieje, jest ciągle niezależne. Zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firm. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Kasper Kita, Nowy Ład, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Czasami rozmawiam o Niemczech z twórcami podcastu Niemcy w ruinie, czy można powiedzieć, że Francja w politycznej ruinie, czy nie tylko politycznej? Francja niewątpliwie znajduje się dzisiaj w bardzo poważnym kryzysie, zarówno politycznym, jak i finansowym. Widzimy, że zaraz będzie miała kolejnego, już będzie to 5. premier w ciągu 20 miesięcy, więc jest to bardzo poważny kłopot. Widzimy, że nie widać żadnej ścieżki do tego, żeby zbudować stabilną większość parlamentarną. No a z drugiej strony mamy przed sobą jeszcze 19 miesięcy kadencji Emmanuela Macrona i także z tego powodu z jednej strony jest to na tyle dużo, że szkoda ten czas całkowicie zmarnować, a z drugiej strony nikt już tak naprawdę nie chce na tę, może nie tonącą, ale mającą sporo dziur łódź wskakiwać. To znaczy ani próba otwarcia się na lepenistów i wyprowadzenie ich z izolacji w zamian za to, żeby oni pozwalali rządowi funkcjonować, się nie powiodła. I rząd Barniera, i rząd Bayrou, który takie próby podejmował, upadł, a z drugiej strony także próby podejmowane przez oba te rządy, żeby dogadać się z partią socjalistyczną, która z drugiej strony mogłaby zapewnić rządowi mniejszościowemu przetrwanie, także się nie powiodły. Oczywiście można dywagować, czy gdyby Bayrou poszedł mocniej w realizację żądań programowych, czy narodowców, czy socjalistów, może wtedy miałby większe szanse na przetrwanie. Natomiast z pewnością ta niestabilność polityczna jest dzisiaj bardzo poważnym problemem, także dlatego, że Francja przecież ma także równolegle problemy finansowe i to na tle budżetu upadł zarówno rząd Barniera, jak i obecnie rząd Bayrou, ponieważ Francja ma dzisiaj zadłużenie rzędu 114% PKB, ma wysoki, ponad 5% deficyt budżetowy. Francja coraz... Gdzieś przeczytałem, że obsługa tego długu kosztuje więcej, że na samą obsługę długu wydają więcej niż wydają na armię. Tak, to jest ich dzisiaj główna pozycja w budżecie. Dzisiaj też rano czytałem w Le Figaro, czyli w dużym francuskim dzienniku, że wycena obligacji 10-letnich francuskich na tyle wzrosła, że dzisiaj Włochy są oceniane przez rynki minimalnie, ale jednak jako bardziej stabilny dłużnik niż Francja, co jest pewnym symbolem, tym bardziej, że Meloni rządzi Włochami dopiero niecałe 3 lata, co jest pewnym sukcesem, ale też nie jakimś fenomenalnym, a już zaraz będzie miała 6. partnera w tym okresie. Więc jest to rzeczywiście dość zabawna sytuacja, ale niewątpliwie mamy z jednej strony kryzys instytucji, ponieważ Piąta Republika była zaprojektowana przez generała de Gaulle'a. Pamiętajmy, jest to najdłużej funkcjonujący ustrój we Francji po Wielkiej Rewolucji 1789. Te ustroje wszystkie, jedna, druga, trzecia republika, jedno cesarstwo, drugie cesarstwo, tego było bardzo dużo. Piąta Republika wydawała się naprawdę stabilnym systemem, który funkcjonował sobie dość dobrze przez 65 mniej więcej lat. I rządzony Francja była mniej więcej z centrum. Tak, Francja była mniej więcej rządzona w centrum. A dzisiaj mówię to jakby nieprzypadkowo, bo w centrum jest Emmanuel Macron, ale poparcie ma niskie, a dwa największe ugrupowania, to coś, co się określało jako radykalną prawicę, a drugie radykalna lewica. A te ugrupowania
bardziej centrowe czy centroprawicowe są w absolutnej mniejszości. No jeszcze w wyborach parlamentarnych Macron miał że jego partia uzyskała trochę więcej niż radykalna lewica. Ale mówię o dzisiejszych sondażach. Tak. No dzisiaj może to rzeczywiście pójść w tym kierunku. To znaczy niewątpliwie na pierwszym miejscu w badaniach, no i także w parlamencie, jeśli chodzi o pojedynczy klub poselski, jest Marine Le Pen, a z drugiej strony... A na drugim jest partia Mélenchon. Jak popatrzymy sobie, to znaczy to jest troszeczkę bardziej skomplikowane, bo to też zależy od tego, jak liczyć, ponieważ to jest pytanie, czy cała lewica Nie pójdzie tylko, jako blok, tak. czy Mélenchon osobno. Ale co do zasady, że trend, o którym mówisz, jest prawdziwy. To znaczy, jak popatrzymy sobie, kiedy Macron w 2017 roku zostawał prezydentem, no to wtedy była to wielka nadzieja właśnie liberalnego centrum, że Macron dostał ogromną większość, ponad 350 mandatów na 577 w Zgromadzeniu Narodowym, czyli we francuskim Sejmie. W momencie, w którym on zostawał prezydentem, Le Pen miała 2 posłów, czy 2, a teraz ma 140. Z drugiej strony Mélenchon razem z komunistami miał wtedy 10 mandatów, dzisiaj mają 88 mandatów. Macron w każdych kolejnych wyborach parlamentarnych dostaje słabszy wynik. Zaczną 350, potem było 245, w ostatnich już 165. Więc to centrum się kurczy. Te dawne ekstrema wchodzą coraz bardziej do głównego nurtu i coraz trudniej jest bez nich rządzić, ponieważ teoretycznie jeszcze te tak zwane partie rządowe, czyli centrum Macrona, socjaliści i goliści, mieliby razem większość, ale już na tym etapie z jednej strony goliści są pod silną presją narodowców, że jak pójdą trwale z Macronem bez stawiania mu warunków, no to wtedy lepeniści ich do końca zjedzą. Z drugiej strony socjaliści są cały czas pod presją Mélenchona analogiczną. No i w tej chwili, o ile Macron próbował stworzyć rząd mniejszościowy z golistami, który by negocjował z narodowcami i z socjalistami, to się nie udało, ale z drugiej strony teraz wariant w drugą stronę stworzenia rządu z socjalistami, no to goliści deklarują, że oni na taki rząd nie pójdą, bo oni są prawica, a to jest lewica i oni są władzy po to, żeby powstrzymać lewicę. Tak? Więc nie ma żadnego jasnego wariantu, w którym Macron mógłby uzyskać większość, także dlatego, że obie te partie ostre, czy też radykalne, jak zwał, tak zwał, kontestatorskie, jeżeli chcielibyśmy być dla nich milsi, są na tyle silne, że dzisiaj Le Pen już twardo żąda rozwiązania zgromadzenia albo dymisji prezydenta, a Mélenchon wręcz stawia na pierwszym miejscu dymisję prezydenta, zapowiada wniosek o jego zdjęcie z urzędu, zapowiada jutro próbę paraliżu państwa w ramach ruchu Bloquons tout, zablokujmy wszystko, dosłownie się to nazywa, więc generalnie chce ulice poprzez związki zawodowe, poprzez organizacje sobie bliskie doprowadzić do maksymalnego paraliżu państwa po to, żeby zmusić Macrona do dymisji, a z drugiej strony on także zapowiada, że nawet jeżeli socjalista, a przecież on z partią socjalistyczną szedł do poprzednich wyborów w ramach koalicji, zostałby premierem, to on i tak zagłosuje za dymisją tego rządu, bo jego interesuje tylko jego własny rząd albo dymisja prezydenta. Więc już jest to bardzo, bardzo trudna sytuacja. Nastroje się radykalizują w jedną i w drugą stronę. Co tak naprawdę jest u spodu tego? Co się stało z tą Francją? No, wydaje mi się, że... Tak, patrzymy na takie długotrwałe procesy, na takie głębsze przyczyny tego. Długotrwałe procesy są takie, że historycznie przez 60 lat plus minus Francja była rządzona tak jak klasyczny kraj zachodnioeuropejski przez obóz albo centrolewicowy, albo centroprawicowy, golistów i socjalistów. I zasadniczo ten kluczowy podział społeczno-polityczny szedł wobec stosunku do religii i powiedzmy kultury, tak? Czyli z jednej strony mieliśmy tych bardziej wierzących, praktykujących, czy też pozytywnie odnoszących się do katolicyzmu, a z drugiej strony tych bardziej lewicowych i bardziej laickich. To był ten wielki podział Francji od w zasadzie końcówki XIX wieku. Z drugiej strony mieliśmy oś silnego ruchu socjalno-robotniczego, no a z drugiej strony ludzi lepiej sytuowanych, przedsiębiorców i tak dalej. No i też oczywiście silna Francja robotnicza, tak? Tylko widzimy na przestrzeni kolejnych kilkudziesięciu lat, że te tradycyjne linie podziału się wyczerpały. Z jednej strony nastąpiła sekularyzacja i już dzisiaj nie jest tak, jak było bardzo długo, że regiony historycznie bardziej katolickie głosują inaczej, a regiony mniej katolickie głosują inaczej. To już nie ma aż tak dużego znaczenia. Z drugiej strony te regiony, które były tradycyjnie robotnicze i głosowały na partię socjalistyczną, w ogromnej mierze przeszły na stronę lepenistów. Lepeniści pozyskali na przykład na północnym wschodzie Francji generalnie w tych regionach, gdzie się
zamykały na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat fabryki, tam gdzie mieliśmy chociażby także zanik usług publicznych w tych miejscowościach, gdzie na przykład był kiedyś dworzec, a teraz go nie ma, w tych miejscowościach, gdzie był kiedyś szpital, a teraz go nie ma i tak dalej, ludzie zaczęli przerzucać głosy na narodowców. I to napięcie prowincja miasta bardzo wyraźnie wzrosło. Z drugiej strony mamy oczywiście także linię podziału wokół Unii Europejskiej i globalizacji, która była bardzo wyraźnie widoczna w 1992 i 2005 roku podczas 2 referendów dotyczących Unii Europejskiej, gdzie już nie było klasycznego podziału prawica-lewica, tylko przeciwnie, była właśnie narodowa prawica i radykalna lewica z jednej strony, a centrum z drugiej strony, bo centrum było oczywiście prounijne. I także ten pozytywny stosunek do Unii Europejskiej jest w zasadzie tym kluczowym spoiwem dzisiaj obozu Emmanuela Macrona, który także nie jest jednorodny. No a pamiętajmy, że oba te referenda to było 51% tylko zagłosowało za traktatem z Maastricht, 49% było przeciw, więc było bardzo blisko tego, żeby z jednej strony Jean-Marie Le Pen, o którym ja tu piszę w swojej książce, a z drugiej strony komuniści i tak dalej, powstrzymali wejście Francji do Unii Europejskiej jako już zreformowanego tworu, a w 2005 roku, jak pamiętamy, Francuzi odrzucili traktat konstytucyjny dla Europy, chociaż on później został wprowadzony jako traktat lizboński w dużej mierze, już bez głosowania w referendum. Kolejna sprawa, która dzieli, no to jest oczywiście imigracja, to jest oczywiste. Front Narodowy od lat 80. na tym temacie w stosunku do imigracji i islamu buduje w dużej mierze swoje poparcie, z tym, że Marine Le Pen skutecznie rozszerzyła je także na właśnie prowincje, regiony robotnicze i konkretne grupy zawodowe, takie jak na przykład kierowcy czy rolnicy. Tutaj mamy kolejną oś podziału, czy kolejny problem społeczny, czyli właśnie kwestie rolników, którzy boją się o swoją przyszłość, ich praca jest coraz mniej opłacalna, a równolegle mamy perspektywę umowy z Mercosurem, która jest we Francji bardzo niepopularna. Mieliśmy w zeszłym roku protesty przeciwko zielonej polityce Unii Europejskiej. Wcześniej także mieliśmy protesty na tle socjalno-bytowym, tak? Mieliśmy żółte kamizelki, ale mieliśmy także, pamiętajmy, w 2023 roku spore protesty przeciwko reformie emerytalnej, kiedy prezydent Macron zdecydował się podwyższyć wiek emerytalny o 2 lata, w związku także oczywiście z napiętą sytuacją budżetową, no i wtedy ponad 2/3 społeczeństwa i ponad 2/3 posłów były, nie ponad 2/3 posłów, ale większość posłów była przeciw. No i Macron to przeprowadził za pomocą artykułu 49 Konstytucji, który mu pozwala przyjąć ustawę bez głosowania w zgromadzeniu, o ile natychmiast to zgromadzenie, czyli większość posłów nie przegłosuje dymisji rządu. No i w podobny sposób on zresztą też przyjmował budżet na 23, na 24 i na 25 rok, więc tak naprawdę za pomocą pewnego triku. Piąta Republika właśnie została tak skonstruowana i dzięki temu była stabilna, że tak naprawdę prezydent miał większą władzę i większe możliwości rządzenia bez większości parlamentarnej niż w innych krajach. Z tym, że to działało na zasadzie, że albo prezydent ma tę większość i może sobie spokojnie rządzić, albo prezydent ma przeciwko sobie aktywną większość opozycji. Wtedy była tak zwana koabitacja, tak jak to było 3-krotnie w przeszłości. Ale dzisiaj jest o tyle trudniejsza sytuacja, że ani Macron nie ma po swojej stronie większości, ani opozycja, która jest przeciwko niemu, kiedy prezydent stał się niepopularny, nie jest zjednoczona, bo jest to opozycja totalnie od sasa do lasa. Tak? Z jednej strony nacjonaliści, z drugiej strony komuniści. Bardzo trudno jest w oczywisty sposób to pogodzić. To jest, jak rozumiem, wyraz też takiego bardzo dużego niezadowolenia. Nie? Ludzie są wkurzeni na to, co się dzieje. Chcą blokować. Zresztą Francja ma duże tradycje od wielu, wielu lat rozmaitych buntów i kiedyś burzono Bastylię, teraz podpala się samochody, ale te samochody tak płoną sobie, prawda, cyklicznie i w zasadzie we Francji się do tego przyzwyczajono, ale mam wrażenie, że to narasta, nie? To niezadowolenie narasta. Na co narzeka sobie taki przeciętny Francuz? No dzisiaj na szczycie powodów, które budzą, czy tematów, które budzą zainteresowanie społeczne, jest siła nabywcza, pouvoir d'achat, czyli przeciętny Francuz... Wszystko jest drogie. Tak, generalnie narzeka na drożyznę, na to, ale także może narzekać na podatki, może narzekać na przykład na to, że część będzie narzekać na to, że na przykład jak na przykład paliwo jest drogie, tak, inni będą narzekać na właśnie
utrudniony dostęp do usług publicznych, że rzeczy są daleko, że ich nie stać na mieszkania. Oczywiście jest także kwestia przestępczości, która jest względnie wysoka. No i także... Czy migracja też jest wysoko na Oczywiście, tym problemie gdyby imigracja nie była wysoko, no to Zjednoczenie Narodowe nie prowadziłoby w sondażach, tak? Ja oczywiście o tym temacie dużo pisałem w swojej książce o rodzinie Le Penów, tak? I o tym, jak Front Narodowy z marginalnej partii nacjonalistycznej stał się dzisiaj partią, która ma poparcie rzędu 33-34%. I oczywiście z jednej strony to jest cały czas temat wiodący. Oni cały czas o tym bardzo dużo mówią i cały czas jest to temat, który większość społeczeństwa chciałaby zaostrzenia polityki migracyjnej. Z drugiej strony jest też faktem, że lepeniści potrzebują poruszać inne tematy, żeby mieć szansę zbliżać się do władzy, tak? Marine to dobrze rozumie i dlatego też ona to poparcie w dużej mierze zwiększyła względem swojego ojca, że ona z jednej strony mówi o imigracji używając mniej ostrego języka niż ojciec, a z drugiej strony także, że nie jest tak, że ona mówi tylko o tym, tak? Tylko stara się przedstawiać tak zwana, mówią, stratégie du cravate, tak? De la cravate, że mają krawat, prawda, że chodzą dobrze ubrani, że składają... Klient w krawacie jest tak, mniej awanturujący dokładnie, się. mniej awanturujący się, prawda? że zgłaszają poprawki, że się zajmują tam polityką energetyczną, polityką rolną, mediami publicznymi, problemami kierowców, problemami pielęgniarek i tak dalej. Oni wręcz, kiedy się mówi o dediabolizacji, dzisiaj lepeniści częściej mówią o banalizacji, to znaczy pewnemu takiemu oklepaniu się z tym, że no jest sobie taka partia jak Zjednoczenie Narodowe i to wcale nie są żadni tam neofaszyści, tylko to są poważni ludzie, którzy przychodzą i tam wyrecytują ileś tam cyferek na temat stanu długu publicznego, braku dostępu do takiej usługi publicznej, problemu edukacji, czy czegoś w tym stylu, tak? Czy to już jest tak, że partia Le Pen staje się taką partią mainstreamową, czy już wypada o niej mówić na salonach paryskich, że to już nie jest tak odsuwanym, że nie, to są ci tam z południa, z Marsylii ktoś przyjechał? Zależy jakich salonach, ponieważ znajdziemy argumenty w jedną i drugą stronę, ponieważ zawsze w przypadku lepenistów ta szklanka jest do połowy pełna albo do połowy pusta, czy w przypadku Marine, ponieważ ona z jednej strony w każdych kolejnych swoich wyborach i prezydenckich, i parlamentarnych dostaje lepszy wynik niż wcześniej, tak jak mówiłem. Jeszcze kiedy Macron zostawał prezydentem, miała 2 posłów, teraz ma 140, a też pamiętajmy, że to jest kwestia drugich tur, ponieważ we Francji mamy specyficzną ordynację wyborczą, mamy 2 tury, jednomandatowe okręgi wyborcze, więc każdy poseł jest wybierany tak jak w Polsce prezydent, więc trzeba mieć ponad 50%. Dlatego Front Narodowy przez lata był izolowany, ponieważ centroprawica, goliści woleli już głosować nawet z lewicą przeciwko narodowcom, uważając ich za ekstremistów, ale w ostatnich latach, no to Marine już to bardzo mocno zredukowała. Także oczywiście jej sukcesem jest pozyskanie głosów młodszego elektoratu. Dzisiaj tak naprawdę zapleczem socjologicznym Macrona są przede wszystkim wyborcy starsi. Ale co do samej normalizacji, no to z jednej strony jednak w 24 roku, kiedy lepeniści byli blisko władzy i była druga tura wyborów parlamentarnych, to jednak pojawiła się na tyle duża mobilizacja, że oni owszem stali się pierwszą siłą w zgromadzeniu po raz pierwszy, ale jednak zdecydowanie no, dostali ostatecznie tylko 1/4 miejsc w parlamencie, tak? Ponieważ ten parlament jest też bardzo rozdrobniony. Więc... Ale w następnych wyborach pewnie będzie inaczej. Ale w następnych wyborach może być inaczej. Także na przykład dla mnie bardzo ciekawy był tutaj wywiad byłego prezydenta Sarkozy'ego kilka dni temu w Le Figaro, czyli no, człowieka kluczowego dla francuskiej centroprawicy, który też zresztą Kiedy? był... Niegdyś, chociaż czy on wraca? On jest cały czas obecny jako pewnego rodzaju taki autorytet polityczno-medialny. On z jednej strony oczywiście ma za sobą bardzo dużo afer, no ale jednak jest ostatnim prezydentem swojego obozu, tak? No i to jest symptomatyczne tak dlatego, że jak Sarkozy trafnie zauważył, sytuacja, kiedy on startował w wyborach prezydenckich, to była jedyna sytuacja przez ostatnie 25 lat, kiedy Le Pen nie była w drugiej turze. Albo ojciec, albo córka. Bo on był w stanie pozyskać część wyborców narodowców na tyle, żeby wejść do tej drugiej tury, bo grał tego szeryfa i tak dalej. No i Sarkozy już deklaruje, że dla niego Marine Le Pen i Zjednoczenie Narodowe stały się partią łuku republikańskiego, podczas gdy Mélenchona nazywa skrajną lewicą, no to już Co lepenistów... to znaczy partia łuku republikańskiego? To znaczy partia, która nie kwestionuje tak zwanych wartości republikańskich, czyli jest partią, z którą można tak naprawdę współrządzić. On tego wprost nie mówi, ale zasadniczo o to chodzi. Poza łukiem konstytucyjnym byli historycznie komuniści
i nacjonaliści, z którymi no oczywiście też zależało, no bo socjaliści na pewnym etapie uważali, że jednak komuniści są w łuku konstytucyjnym i z nimi parę razy współrządzili, chociaż potem ich zazwyczaj dość instrumentalnie traktowali, tak jak zrobił Mitterrand na początku lat 80. Ale kluczowe jest to, że dzisiaj Sarkozy tak naprawdę powiedział w tym wywiadzie, że jeżeli lepeniści dostaliby że jego zdaniem przyspieszone wybory są niezbędne, są jedynym możliwym rozwiązaniem, Macron będzie musiał je zrobić i jeżeli lepeniści je wygrają, to trzeba będzie z nimi współrządzić, tak naprawdę to powiedział. I lepsi oni niż Mélenchon. W skrócie do tego się to sprowadza. Więc to jest też bardzo ciekawe, ponieważ z drugiej strony oczywiście no, mieliśmy dylematy na tym tle podczas właśnie ostatnich wyborów parlamentarnych tej drugiej tury, kiedy te partie od centroprawicy do centrolewicy bardzo mocno się podzieliły w tym, kogo popierały w drugiej turze. Część się rzeczywiście była gotowa tworzyć dalej ten front republikański przeciwko lepenistom, ale już na przykład były premier Macron, Edouard Philippe, deklarował, że dla niego Mélenchon i Le Pen są na tym samym poziomie, on nie będzie w sytuacji, w których w danym okręgu są tacy właśnie konkurenci, nikogo popierał. No i tutaj też mamy jeszcze jeden ciekawy czynnik, że tak naprawdę o ile w drugiej turze wyborów prezydenckich kandydat Le Pen będzie prawie na pewno obecny, to to jest kompletną zagadką, kto będzie jego rywalem, ponieważ może być równie dobrze Mélenchon, może to być konserwatywny golista, obecny minister spraw wewnętrznych Retailleau, który trochę odbudował poparcie golistów, może jako minister spraw wewnętrznych, może to być centrolewica, na przykład pan Raphael Glucksmann, który był liderem listy partii socjalistycznej w eurowyborach, może to być centrowy liberał typu były premier Edouard Philippe czy Gabriel Attal, obaj są byłymi premierami Macrona, więc wszyscy oni mają w sondażach koło kilkunastu procent. A może też w takiej sytuacji, jak to czasem bywa, pojawić się ktoś kompletnie z zewnątrz, jakaś gwiazda, celebryta, pisarz, celebryta, ktoś, kto nagle wyskoczy, tak? No u nas też mamy taką tradycję, tak, że w wyborach prezydenckich pojawia się co jakiś czas jakiś trzeci kandydat, który nagle gdzieś tam wyskakuje. No nigdy się nie udało temu trzeciemu kandydatowi wejść do drugiej tury w Polsce, ale taka sytuacja dużego zamieszania, prawda, i braku zaufania do tych dotychczasowych elit daje szansę na to, że tam coś niezwykłego się może stać. Teoretycznie tak, chociaż w praktyce ta scena polityczna francuska jest na tyle rozdrobniona od prawicy po lewicę, że dzisiaj jak mamy ofertę od nacjonalistów po trockistów, to tak naprawdę trudno jest gdzieś znaleźć wolną przestrzeń. Ale teoretycznie, no i też we Francji nie było do tej pory kandydata celebryty, który odniósłby poparcie. No, który odniósłby Ale był sukces. kandydat publicysty, który Był kandydat, miałeś... No był kandydat publicysta, tak, no on zajął 4. miejsce i 7%. To nie był zły wynik, tak, no ale to też nie był wynik oszałamiający, to był wynik poniżej jego oczekiwań. Z pewnością to, co jest ważne, to jest to, że mamy duże rozczarowanie dotychczasowymi elitami. Na ciekawą rzecz dzisiaj zwrócił uwagę w wywiadzie, że Jérôme Fourquet jest dyrektorem w IFOP. To jest taka najważniejsza francuska sondażownia, ona od 1938 roku działa jako ciekawostka i jeszcze robili nawet sondaż wobec francuzów, czy będą chcieli ubierać za Gdańsk w 1939 roku. To słynna sprawa, ale on dzisiaj zwrócił uwagę, że w 2012 roku, kiedy Hollande zostawał prezydentem, nie tak dawno, 13 lat temu, było 21 polityków we Francji, jak oni robili sondaże zaufania, którzy mieli zaufanie ponad 50%. Jak Macron zostawał prezydentem, było 8 takich polityków. Dzisiaj nie ma żadnego polityka we Francji, żadnego, który ponad 50% Francuzów by deklarował. Ta sama sondażownia, ta sama metoda, że ma ponad 50% poparcia. Dlatego myślę, że jest taka możliwość, że może pojawić się jakiś niespodziewany kandydat. Mogą próbować, chociaż mi się wydaje, że no i pojawiały się takie spekulacje, na przykład w kontekście dziennikarza, takiego komentatora Cyrila Auny, który ma popularny program telewizyjny w prawicowej telewizji informacyjnej. To też jest skądinąd ciekawe, że ten krajobraz medialny się też spolaryzował, tak? Mamy wyraziście prawicową telewizję informacyjną CNews, co też jest, czego zazwyczaj nie ma i to też na pewno pomaga lepenistom, tak, no bo to też jest kwestia osobistych sympatii właściciela Canal Plusa, Vincenta Bolloré, który jest po prostu katolikiem konserwatywnym i on kiedyś był blisko Sarkozy'ego, a w ostatnich latach już tak bardziej otwarcie promuje tak naprawdę czy lepenistów, czy wcześniej Zemura. Natomiast charakterystyczne było także, że kiedy Bayrou, odchodzący premier, dzisiaj już wiemy, że odchodzący, tuż przed tym swoim, bo jego pomysł był generalnie taki, że on przez te 2 tygodnie przed tym, jak ogłosił, że będzie chciał głosować swoje wotum zaufania
zaufania, a tym głosowaniem, które było wczoraj, że on będzie 2 tygodnie przekonywał, że tylko on jest w stanie ocalić Francję przed zadłużeniem publicznym, że ten dług publiczny to jest problem dla naszych wnuków, że my, boomerzy, mieliśmy dużo wygodniej, jak my mieliśmy 20 lat, to długu prawie nie było łatwiej kupić mieszkanie, a dzisiaj młody Francuz ma dużo trudniej i tak dalej, i tak dalej. Tak, lud bardzo lubi argument o długu publicznym, o czymś, co jest tak łatwo sobie wyobrazić. No tak. No ale wiadomo, no powiedzieć ludziom, że jest źle, to ludzie to zawsze robią, to było zabawne, bo z jednej strony wszyscy się zgadzają w sondażach, że dług publiczny jest zły, ale jak ich zapytasz, czy chcą podwyższenia podatków, czy chcą zmniejszenia wydatków na jakieś konkretne rzeczy, to prawie z niczym się większość ludzi nie zgadza. To jest oczywiste. Charakterystyczne było, że Bayrou, który od lat próbuje się kreować na takiego zjednoczyciela Francuzów. Ja tu nawet przyniosłem jako ciekawostkę, mam artefakt, książka z 93 roku, kiedy Napisana przez już jeszcze urzędującego premiera François Bayrou. Kiedy rozmawiamy. Tak, kiedy rozmawiam François Bayrou, o Henryku IV, królu kojarzonym w Polsce pewnie głównie z hasła Paryż wart jest mszy, który po latach wojen domowych na tle religijnym, świętego Bartłomieja, wojny katolików z protestantami, dokonał pewnego zjednoczenia Francji. I Bayrou już tutaj we wstępie pisze o tym, że on właśnie zjednoczył Francję, to było to kluczowe zadanie, ja też bym chciał zjednoczyć Francję. Tak? On wtedy był ministrem edukacji, jak to pisał, teraz został premierem, 3 razy startował na prezydenta i nawet w pewnym momencie był bardzo blisko drugiej tury, zajął 3 miejsce. Natomiast ten przekaz dzisiaj, on teoretycznie właśnie się kreował, nawet zresztą Macron go mianował premierem w grudniu, w dzień urodzin Henryka IV. Ten przekaz był dzisiaj kompletnie nieinteresujący. Jak on w 4 największych stacjach informacyjnych miał wywiad Bayrou, to zaledwie 1 900 000 ludzi to oglądało. To była bardzo zła oglądalność, jak na premiera, jednocześnie w 4 wielkich kanałach informacyjnych. Psa z kulową nogą już to tak naprawdę nie interesowało. Co więcej... Nie został Henrykiem IV. I nie został Henrykiem IV. Historia powtarza się niestety trochę jako farsa. I co więcej widzimy, że te kolejne pomysły z gatunku, kolejny 70-kilkulatek, trochę wyciągnięty z graciarni przez Macrona, bo dzisiaj pojawiają się kolejne takie pomysły, że a może Jean-Yves Le Drian, który był kiedyś ministrem spraw zagranicznych, a może pan Borloo, który był tam ministrem na początku lat 2000 i tak dalej. No, dzisiaj widzimy, że ta destabilizacja i ten taki pewna taka, no, jak to się mówi we Francji, taki walc ministerialny, gdzie na przykład w Ministerstwie Edukacji Narodowej w ciągu drugiej kadencji Macrona, która trwa dopiero 3,5 roku, było już 6 ministrów, tak? To jest przecież ważne ministerstwo, ludzie mają dzieci, tak? I ten minister się co kilka miesięcy zmienia, ludzi to też wkurza, ale z drugiej strony żaden minister też nie jest w stanie zbudować na tyle popularności, żeby go nie było potem łatwo wymienić, a przychodzi nowy premier ma swoich ludzi, nowy premier musi zbudować jakąś większość, więc zbiera z jednej partii, drugiej partii, trzeciej partii, czwartej partii, trzeba to jakoś wszystko poukładać i robi się generalnie bałagan i coraz częściej wydaje się, z jednej strony ludzie są wkurzeni, ale z drugiej strony także wydaje mi się pewien bo pojawia się pewne w ogóle zniechęcenie do polityki, tak? Charakterystyczne dla mnie było, jako zajmującego się Le Penami, że nawet że z jednej strony ludzie są gotowi głosować na Le Pen w imię tego, że już mają wszystkiego dość, a ona jest jedyna, która nie rządziła, ale z drugiej strony jak Le Pen została skazana w marcu 25 roku i ogłosiła, że to jest straszliwa zbrodnia przeciwko demokracji i tak dalej, to też na manifestacje w tej sprawie przyszło tylko kilka tysięcy osób. Więc to nie jest tak, że Francuzi pójdą na nią ogień. Ma oczywiście swoją grupę oddanych zwolenników, ale co do zasady to są raczej ludzie, którzy owszem uważają, że ona jest lepsza niż inni, ale siedzą tam gdzieś w siebie w małym mieście na prowincji czy na wsi, nie przyjadą do Paryża, żeby ich prowadziła na barykady, tak? Więc to też myślę dobrze pokazuje, że ludzie są coraz częściej zniechęceni w ogóle do klasy politycznej. Mhm. A co może zrobić teraz? Znaczy, co może zrobić, to wiem, ma kilka opcji, ale chyba raczej nie rozpisze nowych wyborów Emmanuel Macron, tylko sklei jakiś rząd taki nie wiadomo jaki. No, Sarkozy mówił w tym wywiadzie, myślę dość trafnie, że Macron rozwiązał zgromadzenie, kiedy nie musiał tego robić, a dzisiaj go nie rozwiązuje, chociaż jest oczywiste, że w obecnym zgromadzeniu nie da się zbudować stabilnego rządu.
Zresztą w czasie, kiedy nagrywamy tę rozmowę, czyli we wtorek po południu, około 15 właśnie autor tejże książki, niedoszły Henryk IV składa dymisję w Pałacu Tak, Elizejskim. Henryk IV na miarę tej naszych chwili. możliwości, tak? Można by złośliwie powiedzieć. No, Macron, wydaje się, ma świadomość tego, że ponowne rozwiązanie oznaczałoby jeszcze dalsze wyrżnięcie jego posłów. No i tu także jest oczywiście pytanie o... Jest także problem tego, że przecież ci ludzie widzą, że w każdych kolejnych wyborach będzie ich mniej, tak? Jego posłowie. Więc oni w tym momencie, jeżeli oni już, bardzo wielu z nich było bardzo niezadowolonych z tej jego decyzji z czerwca 24, żeby rozpisać, po prostu stracili robotę, tak? I boją się o swoją przyszłość i coraz częściej oni się też orientują po prostu na innych potencjalnych patronów, także wiedząc, że Macrona za 1,5 roku już po prostu w Pałacu Elizejskim nie będzie. I w tych okolicznościach Macron prawdopodobnie będzie starał się mimo wszystko skleić jakiś rząd. Przez ostatnie dni bardzo dużo mówiło się właśnie o możliwości sklejenia rządu z socjalistami. Partia Socjalistyczna, także jej pierwszy sekretarz Olivier Faure deklarował, że on jest gotowy się takiej misji podjąć, tylko on Macronowi stawiał bardzo wysokie warunki, że on ma realnie rządzić, że on ma mieć swoich ministrów. To nie jest tak, że zrobi rząd koalicyjny z Macronem, tylko chce mieć swoich ministrów, swoich i tam z innych partii lewicowych, zielonych i komunistów. A z drugiej strony też trzeba pamiętać, że no, taki rząd nie miałby wcale większości. Taki rząd, polityka będzie nijaka, tak? Bo on nie będzie miał większości, a prezydent nie będzie miał swoich ludzi. Francja będzie dryfować. Dla mnie najciekawsze jest to, co będzie potem. Jaka będzie Francja po następnych wyborach. No to zobaczymy. Bo to będzie pewnie Francja, jakiej jeszcze nie znamy. Tak, to jest rzeczywiście dość prawdopodobne, ponieważ im bardziej Macron się zużywa i im bardziej ci kolejni politycy tak zwani doświadczeni, tacy notable, którzy są... No, Michel Barnier był tutaj bardzo charakterystyczną postacią. Michel Barnier, który był przecież ministrem w czterech różnych resortach, miał gigantyczne doświadczenie. Unijne, międzynarodowe, był posłem, senatorem, radnym, przewodniczącym regionu, był ministrem spraw zagranicznych, był każdym, tak? Nikt nie miał lepszego CV niż Michel Barnier i gość się zapisał w historii jako najkrócej urzędujący premier. Bayrou tak samo. Teoretycznie specjalista w osiąganiu kompromisów. Centrysta, który ma osobiście dobre relacje z Marine Le Pen, ale też ma swoich przyjaciół w partii socjalistycznej, tak? Tutaj też to nie jest tak, że Macron wziął sobie gościa totalnie z kapelusza. On teoretycznie miał pewne możliwości ulepienia kompromisu, ale mu się ewidentnie nie udało. Ale jaka może być ta Francja z Le Penami u władzy? Francja z Le Penami u władzy oczywiście będzie Francją, która przede wszystkim, to z naszej perspektywy chyba będzie najciekawsze, no, może pójść na konfrontację z Komisją Europejską. Tak? No, Marine Le Pen formalnie w swoim programie prezydenckim ma wręcz dążenie na eurowybory, ma dążenie do likwidacji Komisji Europejskiej. A w programie prezydenckim przeprowadzanie referendum w sprawie tego, żeby tak naprawdę Francja wpisała sobie do konstytucji wyższość konstytucji nad prawem unijnym, a jednocześnie w zapisie wprowadzonym przez Sarkoziego, wspomnianego tutaj, o członkostwie Francji w Unii Europejskiej, dopisać, że Francja należy do Unii Europejskiej w ramach swojego interesu narodowego, co oznacza, że jeżeli Francja uzna, że jej interes narodowy jest naruszony, no to może uznać, że prawo unijne jej nie obowiązuje. I czy wyobrażasz sobie sytuację, w której Francja uznaje, że to nie jest w jej interesie i prezydent, ktokolwiek nim będzie z partii Marine Le Pen, ogłosi referendum? Myślę, że jest to możliwe, chociaż to też będzie oczywiście pytanie, dla nich tak naprawdę podstawowe pytanie będzie, z kim wejdą do drugiej tury. Jeżeli by weszli z Mélenchonem, to wtedy mieliby największe szanse wygrać, bo wtedy byliby w stanie się pokazać jako ci mniej radykalni i tak dalej. To już w ogóle centrum. Absolutnie. Tak. Jeżeli natomiast po drugiej stronie, myślę, że najgroźniejszy dla Le Penów byłby jakiś umiejętny centrolewicowiec, który byłby w stanie zebrać głosy zarówno centrum, jak i lewicy przeciwko Le Pen. Tylko to oczywiście będzie trudne, bo myślę, że takiemu kandydatowi będzie trudniej wejść do drugiej tury, niż w niej wygrać, jeżeli już do niej wejdzie. Natomiast jeśli chodzi o hipotetyczny scenariusz, w którym Bardella, bo jeżeli nie Le Pen, no to Bardella będzie kandydatem na prezydenta, by objął władzę, to myślę, że z naszego punktu widzenia właśnie istotne jest to, że byłaby na pewno próba jakiejś konfrontacji z Komisją Europejską. Na pewno byłaby także próba postawienie się chociażby w sprawie polityki rolnej, która jest bardzo żywym tematem dla Zjednoczenia Narodowego. Oni mają wysokie poparcie wśród rolników i kwestia z jednej strony Mercosuru, ale z drugiej strony także potencjalnej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej jest tutaj bardzo newralgiczna. Tak? Oni są bardzo przeciwni akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej, właśnie argumentując to przede wszystkim interesami rolników. A czy może się zmienić
polityka Francji wobec Rosji i wobec Ukrainy? Myślę, że to nie jest dzisiaj... Myślę, że to teoretycznie oczywiście tak. Oczywiście, że w Zjednoczonym Narodowym są ludzie tacy jak europoseł Thierry Mariani, którzy są bardzo prorosyjscy. Natomiast z drugiej strony wydaje mi się, że jeżeli Bardella by został prezydentem lub premierem, teoretycznie możemy też sobie wyobrazić wariant, w którym jednak Macron jest zmuszony rozwiązać zgromadzenie i wtedy, jeżeli Bardella by wygrał, chociaż wydaje mi się, że jest mało prawdopodobne, żeby oni zdobyli większość w zgromadzeniu. Już prędzej wygrają wybory prezydenckie, niż zdobędą większość w zgromadzeniu, dlatego, że w zgromadzeniu te drugie tury są w poszczególnych okręgach, nie? I w każdym okręgu mieliby prawdopodobnie kandydata, który akurat w tym okręgu miałby większe szanse wygrać, nie? Więc im trudniej to będzie zrobić. No ale teoretycznie, jeżeli byśmy sobie wyobrazili, że mieliby większość na przykład z golistami, że goliści by na to poszli, no to wtedy, tak jak takie sygnały wysyłał Sarkozy, więc nie jest to zupełnie kosmiczny scenariusz, chociaż też pytanie, czy sami narodowcy by tego chcieli już na tym etapie. Natomiast jeżeli już, bo o to pytasz, no to myślę, że akurat to jest obszar, na którym Bardella wielokrotnie dawał do zrozumienia, że on to po prostu uważa za obciążające politycznie. Nie, że jest jakiś szczególnie proukraiński, po prostu uważa, że łatka prorosyjskiego jest obciążająca. Zresztą sama Marine Le Pen potrafiła w taki typowy dla siebie cyniczny, wyrachowany sposób deklarować kilka miesięcy temu, kiedy Trump miał ten moment, że wstrzymał pomoc wywiadowczą dla Ukrainy, że to jest okrutna decyzja prezydenta Trumpa dla ukraińskich żołnierzy. Nie? Więc ona się stara tę taką łatkę putinistki, o którą sama przecież kiedyś zabiegała, tak? No, przecież do tej Rosji bardzo dużo jeździła tam w latach 2012, 13 i tak dalej. Spotykała się z Naryszkinem, z samym Putinem i tak dalej. Dzisiaj ona stara się to z siebie zdjąć, więc myślę, że to jest obszar, który oni byliby gotowi poświęcić prawdopodobnie w ramach takiej dediabolizacji właśnie, prędzej, ale na pewno jest oczywiste, że no, im by mniej zależało na tym niż Macronowi. Tak? No i także na pewno mieliby inne podejście. Oni na pewno byliby bardziej sceptyczni wobec Unii Europejskiej, to jest oczywiste, i wobec unijnych projektów pomocy Ukrainie. Natomiast to, z czym się zgadzają z Macronem, no to jest rozbudowa armii. Tak? Tutaj rozbudowa armii, no to lepeniści deklarują wręcz, że Macron powinien jeszcze więcej pieniędzy na armię. Ciekawa pod kątem tego, jak Bardella się przesuwał, była jego wypowiedź z zeszłego roku, kiedy ten temat był gorący, dotyczący tego, że on powiedział, że obecność wojskowa Francji w Mołdawii jest w porządku. Ale z drugiej strony na pewno oni byliby bardziej sceptyczni co do ewentualnego uczestnictwa francuskich żołnierzy w misji pokojowej na Ukrainie, ale z drugiej strony no też faktem jest, że Macron póki co ten projekt werbalnie on go jest w stanie nawet moim zdaniem przeprowadzić przez opinię publiczną, to znaczy opinia publiczna francuska zrobiła się dużo mniej sceptyczna co do wysłania francuskich żołnierzy. Aha. Ale no prawda jest taka, że czysto materialnie nie widać tego. Nie widać perspektywy zawieszenia broni, nie widać perspektywy tego, żeby Francuzi czy Brytyjczycy realnie mieli się tam w najbliższym czasie pojawić. Więc to, że nawet opinia publiczna by to akceptowała, no to nie zmienia tego, że to się na razie nie materializuje. Więc myślę, że lepeniści starają się dzisiaj w sprawie Rosji wychodzić na takich pomiędzy i w sprawie Ukrainy, między Macronem a Mélenchonem, który twardo się trzyma. No Mélenchon dosłownie kilka tygodni temu deklarował, że przy okazji wizyty Zełenskiego w Waszyngtonie, że Zełenski nie jest prezydentem niczego, a Rosja została sprowokowana do zaatakowania Ukrainy. Nie? Natomiast na pewno, myślę, że jeśli chodzi o pomoc militarną dla Ukrainy, oni będą gotowi ją zaakceptować w imię właśnie notabilizacji, ale na pewno będą ostro przeciwni członkostwu Ukrainy w Unii Europejskiej, przede wszystkim ze względu na interes rolników. Ale nie możesz wykluczyć tego, że może pojawić się wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie członkostwa. A, to nie, to jak Francji w Unii Europejskiej. Tak. Moim zdaniem w sensie moim zdaniem nie robiliby tego w pierwszej kadencji, bo Le Pen miała na sztandarze kwestię stricte członkostwa w 2017 roku. Tak. Wtedy mówiła o referendum w sprawie euro i Unii Europejskiej, natomiast ona na tym generalnie wybory przerżnęła i potem... Ale też nastroje się zmieniają. Nastroje się zmieniają, ale moim zdaniem ona w tej chwili jakby jeżeli już miałaby robić jakieś referendum, to moim zdaniem w sprawie imigracji, bo to jest temat, na którym łatwiej byłoby jej uzyskać większość niż w sprawie Unii Europejskiej, bo jednak Unia Europejska to jest zawsze temat, to też Le Pen w ciągu ostatniego roku bardzo stara się z jednej strony utrzymać swój elektorat robotniczy, rolniczy i tak dalej z mniejszych miejscowości, ale z drugiej strony stara się przekonać kręgi przedsiębiorców, że ona nie jest taka zła i że ona jest zdecydowanie bardziej akceptowalna dla nich niż Mélenchon. I w związku z tym myślę, że kwestia członkostwa w euro i Unii Europejskiej, to nawet Zemmour, o którym
wspomniałeś. Najpierw mówił o wyjściu z eura, a potem powiedział, że no jak się pospotykałem z przedsiębiorcami, a jest sporo przedsiębiorców o prawicowych poglądach, no ale nawet oni mówią, nie, wyjście ze strefy euro to jest dla nas zbyt ryzykowne. I w związku z tym mi się wydaje, że dzisiaj w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej nie robiłaby referendum, bo to jest ryzykowny temat, mogłaby to referendum przegrać. Znaczy na pewno dostałaby, myślę, że mogłaby dostać 30 kilka, 40 kilka procent, bo jednak jest spory elektorat eurosceptyczny we Francji. Zawsze był. Ale to nie jest tak jak w Polsce, gdzie to byłoby 80-20, nie? Natomiast myślę, że to byłby zbyt ryzykowny temat, więc jeżeli by robiła referendum, to w sprawie imigracji, ewentualnie mogłaby robić referendum w sprawie zmiany ordynacji wyborczej, bo myślę, że jest prawdopodobny scenariusz, że byłaby prezydentem, ale nie miałaby większości w zgromadzeniu i wobec tego chciałaby zmienić ordynację. Ja się zawsze obawiam tego, że w polityce są takie rzeczy, które nam trudno przewidzieć i dynamika polityczna czasem zaskakuje nas kompletnie. Pojawiają się jakieś niespodziewane zdarzenia, które zmieniają nastrój w społeczeństwie. Brexit tego jest najlepszym przykładem, tak? Nikt nie wierzył w to, że Brexit się uda, nawet pewnie część jego ludzi, którzy jakby tworzyli tę kampanię, albo którzy jakby do tego dążyli, więc ja jestem bardzo pełen obaw, czy w pewnym momencie do tego nie dojdzie. I kiedy sobie myślę o tym, jak może wyglądać Europa z Zjednoczeniem Narodowym, czy znaczy z partią Marine Le Pen, i Niemcy z AfD za lat kilka, no to zapewne będzie to inna organizacja. Zdecydowanie. Chociaż też pamiętajmy, że to nie jest tak, że oni są na autostracie do władzy, tak? Zbliżają się do niej, to z pewnością, ale ciągle jest możliwe, że kolejny raz uda się ich zatrzymać, tylko wtedy znów każda kolejna próba to jest coraz bardziej konglomerat partii, które nie są w stanie później ze sobą, nic ich nie łączy tak naprawdę poza tym hasłem powstrzymania Le Pen, nie? To bardzo wyraźnie te wybory pokazały, że front republikański się podniósł, dostali gorszy wynik, mówię o tych wyborach z lipca zeszłego roku, ale później jest kompletny paraliż państwa. Kasper Kita, Nowy Ład. Dziękuję serdecznie. Bardzo ci dziękuję za ten gorący komentarz do tego, co dzieje się w pięknej Francji. Dziękuję serdecznie. Jeszcze raz, jak kogoś interesuje temat Le Penów, to polecam swoją książkę. I ja również ją polecam. Dzięki. Dzięki, do zobaczenia. Dziękuję Państwu bardzo. Wspierajcie Układ Otwarty. Możecie wejść na link, który jest, kliknąć w link, który jest pod nagraniem. Tam możecie wejść na mój profil w serwisie patronite.pl. Subskrybujcie. To też bardzo ważne, bo to pomaga pozycjonować program, a wy otrzymacie informacje o każdym moim nowym odcinku. A najważniejsze, słuchajcie i oglądajcie. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Nagraj to w blisko.